wyprowadzeniem się z raka żołądka, wspomaganiem się jęczmieniem. Działa jak lek, ale nie jest lekiem i można stosować go bardzo bezpiecznie. W jelitach jest 80% decyzji o naszej odporności. Już zastępuje nam jeden talerz ekologicznych warzyw. Około kilograma. Oczywiście. Na zdrowie. Po prostu nie chce się jeść słodyczy. Jeżeli mamy oczyszczony mózg... O matko, przestań, Danka, słuchaj, to tam nie ma już miejsca na ja nie wiem, będziemy piękne, młode, zgrabne, mądre. Jeszcze w zielone gramy, nie należy przestawać grać w zielone, bo zielone jest dobre, zielone jest zdrowiuszkie, zielone jest bardzo, bardzo sprzyjające naszemu zdrowiu, a o zdrowiuszkości zieleniny powie nam dzisiaj Danusia Dąbek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Super, zawsze Cię miło widzieć, Danusiu, tutaj u nas. Ja również. Jak wiecie, to jest kolejne spotkanie z Danusią, bo warto przypominać o dobroczynnych skutkach młodego jęczmienia, który rzeczywiście nam bardzo poprawia stan zdrowia i daje kopa, ale o tym wszystkim wie Danusia dużo lepiej niż ja, bo jest dietetyczką. Tak jest. A oprócz tego jest jedną z nas i wielbicielką Silver TV od dawna. Oczywiście, od urodzenia. Od urodzenia. Jest jesień, okres przeziębień, okres taki, gdzie łatwo możemy zapadać na różnego rodzaju infekcje. I chciałabym w tym kontekście dzisiaj zadać Ci pytanie, w jaki sposób młody jęczmień nam może poprawić odporność, bo on ma bardzo szerokie spektrum działania, a ja bym dzisiaj chciała szczególnie o tej odporności porozmawiać. Skrócimy to. Tak. Oczywiście. Przede wszystkim powiem, że to jest żywa żywność. Czyli to jest superfood, który możemy jeść i jeść i jeść do woli, bez ograniczeń. Jakim jest skład tego? Przede wszystkim witaminy. Witamina z grupy A, witaminy B, witamina C, D, E, całe spektrum wszystkich witamin. Ma również makroelementy, ma również aminokwasy, które są białkiem i odpowiedzialne jako budulec, prawda? Ale ma też fitosubstancje, które wzmacniają, odżywiają, ma błonnik, który przede wszystkim odżywia nasz mikrobiom, który jest zależny właśnie, zdrowy mikrobiom, jest przede wszystkim bardzo ważny, jeżeli chodzi o odporność naszego organizmu. Mikrobiom jest bardzo ważny i w jelitach jest 80% decyzji o naszej odporności. Tak. Więc to wszystko, a dlaczego błonnik sprzyja, to ja może od razu powiem. Proszę. Dlatego, że błonnik jest pożywką dla bakterii jelitowych, które wytwarzają maślan sodu. A maślan sodu jest niezbędny do prawidłowego trawienia na ostatnim odcinku przewodu pokarmowego. Dokładnie. I teraz tak, jęczmień, drugie pytanie jest takie. Na pewno możemy go zażywać prewencyjnie, to wiadomo, żeby nie zachorować. Tak. Ale czy również mamy szansę na szybsze dojście do zdrowia, kiedy go używamy, jak już jesteśmy zainfekowani? Oczywiście, że tak, dlatego że mikrobiom, który dokarmiamy właśnie dzięki jęczmieniowi, tym składnikom mineralnym, witaminom, błonnikowi, tym wszystkim fitosubstancjom, który jest zawarte, one wzmacniają nasz układ odpornościowy. To jest takie wojsko, tak zbliżeniowo, tak tutaj najlepiej to określić, to jest takie wojsko, my jesteśmy tym generałem całym, który dowodzi tym wojskiem i to, co damy do środka, to paliwo, które wlejemy, czym nakarmimy tych żołnierzy, taką oni będą mieli siłę. Jeżeli na przykład jemy przetworzone jedzenie, czyli McDonaldy... Staramy się unikać, ale bywa różnie. No dokładnie, ale staramy się jak najmniej tego jeść. Tak samo cukry, palenie, alkohol, to wszystko osłabia nasz mikrobiom. W związku z tym ten mikrobiom osłabiony, on nie ma siły na walkę z patogenem, który się tam dostał. Czy to z metalami ciężkimi, czy to z grzybami, z pleśniami, z kandidą, z tym wszystkim, z resztkami po pasożytach, tak? Które tam gdzieś obumierają i zostają w tych jelitach, więc ten mikrobiom, w ogóle nasze jelita, jeżeli są zanieczyszczone i te kostki jelitowe, one nie falują i nie wychwytują tych wszystkich witamin z naszego organizmu, z naszej diety, którą stosujemy, z naszego jedzenia, pożywienia, no niestety on jest słaby, tak? I tutaj jest wiele czynników, które właśnie na osłabienie jego wpływa. Nawet leki przeciwbólowe, przeciwhistaminyczne,
witaminowe. No, że o antybiotykach nie wspomnimy. Właśnie nie zdążyłam wymówić. Tak. Jęczmień, on nie tylko ochrania, on odżywia, on oczyszcza, on regeneruje. I tutaj, jeżeli chodzi, często ludzie mi zadają pytanie, dzwoniąc do mnie, czy na taką chorobę to pomoże. To nie jest lek, ale on wspomaga bardzo mocno regenerację naszego organizmu i działa jak lek, ale nie jest lekiem i można stosować go bardzo bezpiecznie dla dzieci, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, dla osób, które zmagają się z nowotworami, przy chemioterapii, przy radioterapii, przy cukrzycy, ty jesteś dowodem na innych. wyprowadzeniu się z raka żołądka, wspomaganiem się jęczmieniem. Ja myślę, i tak powiem jeszcze trochę po farmacjowemu, że skoro jest to zielonka i ten jęczmień jest zielony, to znaczy, że ma mnóstwo chlorofilu. A chlorofil jest tak naprawdę nośnikiem młodości, bo on nam przysparza energii na poziomie mitochondrialnym. Dokładnie. Głęboko komórkowym. Więc można oczywiście jeść sałatę, można oczywiście jeść pietruszkę, ale kto zje kilogram sałaty? No nie. Bo teraz powiedz mi, co dawka jęczmienia zastępuje? Żeby nie było, że po cholerę mi taki jęczmienik pić, jak ja sobie mogę dobrze jeść surowe warzywa i owoce. Oczywiście. Powiedz, Danusiu, jaka jest różnica? Jedna szklanka takiego wypitego soku z jednej łyżeczki jęczmienia już zastępuje nam 1 talerz ekologicznych warzyw. Kilogram, No mniej i więcej. około kilograma. Nikt z nas nie jest w stanie zjeść kilograma ekologicznych warzyw, bo nie mówimy o tych takich kupowanych w marketach, bo tam no są właśnie, będziemy też o tym mówić, jak Swieta przyjedzie. Dokładnie, inne rzeczy. Więc to jest czyste, to jest wolne od metali ciężkich, wolne od toksyn, wolne od pestycydów. Rośnie w bardzo czystych warunkach. Jest podlewane jest tym, co z nieba leci, ale rośnie to bardzo wysoko w górach, więc tam nie ma tych zanieczyszczeń. Tam nawet samoloty nie latają, gdzie to rośnie. Więc to jest bardzo bezpieczne i już małe dzieci spokojnie od pół roku życia mogą to spożywać. Ten chlorofil, o którym wspominałaś, jest mega nam potrzebnym. To jest po prostu krew roślin, tak? Która jest... Tak jak u nas hemoglobina, dokładnie. To w roślinach jest chlorofil, dokładnie. Bo u nas jest nośnikiem żelazo, a tam magnez. Tak jest, więc tym się tylko różni. Także musimy nakarmić to wojsko, musimy zadbać o to, czyli nie pić, nie palić, uprawiać sport. To można bez jęczmienia nawet porzucić, słuchaj. No można, ale chciałam powiedzieć, że tutaj jeżeli pijemy systematycznie, bo to jest bardzo ważne, przez tą systematyczność przynosi nam ogromne efekty, bo to takiego stałego wzmocnienia organizmu. Zgadza się. Na każdą chorobę niestety zbieramy latami. Często sygnały dostajemy od naszego organizmu, ale albo ich nie potrafimy odczytać, albo za późno się nimi przejmujemy. Albo je lekceważymy. No mówię, za późno się nimi przejmujemy. Bo... A potem już jest ała i wtedy święty Boże nie pomoże. Musimy wtedy się czymś potem jest ratować. rozpacz. Dokładnie, a leki nam na wszystko nie pomogą. To znaczy, ja powiem tak, ja jestem zwolenniczką korzystania z dobrodziejstw wszystkiego. Ale oczywiście. Czyli czasami są sytuacje, gdzie są niezbędne leki, bo jest stan taki, że trudno się wyprowadzić, trudno infekcję bakteryjną nie leczyć antybiotykiem. Można próbować, ale istnieje ryzyko, że się nie uda. Ale najlepiej jest uruchamiać naturalne mechanizmy obronne nasze. Oczywiście. Bo pamiętajcie o tym, że jeżeli nasz organizm ma zdolność do autodestrukcji, na przykład choroby autoimmunologiczne, to ma zdolność do autonaprawy, tylko trzeba mu części zapasowych dostarczyć. Trzeba dać mu budulec, oczywiście, że trzeba mieć z czego. Tak. I to właśnie robią zielonki, czyli zielony jęczmień. Dlaczego warto też znać pochodzenie? Bo to jest też chlorella, prawda? Która jest między innymi wiąże metale ciężkie. Dokładnie. I oczyszcza też organizm. Powiedz o tej chlorelli parę słów, bo te dwie zielonki powinny być ze sobą w duecie. Oczywiście. Nie muszą, ale mogą. Powinny być z tego względu, że one po prostu wzmagają swoje działanie. Chlorella oczyszcza organizm z metali ciężkich, z resztek, z pestycydów, które wprowadzamy. Ona jest też bardzo bogata w błonnik. Tam jest 60 gram w 100 gramach
gramach białka, które też odżywia nasz mikrobiom. Więc połączenie i jęczmienia, i chloreli daje naprawdę przeogromne możliwości, jeżeli chodzi o regenerację. Jak to stosować? Stosujemy to w pierwszym miesiącu po jednej łyżeczce. Ja może tutaj pokażę. To zrób mi taki szocik. Jedną łyżeczkę. To jest akurat moja prywatna łyżka, bo często mnie zadają pytanie, czy ona jest w opakowaniu? Czy jest dołączona. Niestety nie. Na taki mniej więcej, na taką ilość. I tu jest ile? 400 ml? Tu jest około pół litra. Około pół litra, taka porządna łyżka do herbaty. Taka porządna łyżka. Ja to szejkuję, bo to jest najprostsze. Poproszę. Jeżeli mam chlorellę w proszku, to również dosypuję do tego, bo jest jak łatwiej. nie, to gryziesz. A jak nie, to gryzę, więc jeszcze troszkę poszejkuję. I teraz chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na ten jęczmień i chlorellę, którą Państwo kupujecie w aptekach, w sklepach ze zdrową żywnością. No właśnie. Bo tam jest po prostu tam jest wysuszone siano. Siana człowiek nie jada, bo my nie mamy tego enzymu celulazy, który po prostu trawi celulozę, więc gdybyśmy byli zwierzętami, to byśmy zamiast do marketu... Kozy, które trawią celulozę. Siedzieli na łące. A to jest odparowany sok z jęczmienia, To jest tak? odparowany sok z jęczmienia. On jest wysuszony w bardzo niskiej temperaturze. Oczywiście... Na zdrowie. To jest wyciśnięty najpierw sok, potem jest wysuszony i tak wygląda. Chlorella jest utabletkowana, upostaciowana, jak to się ładnie tak mówi jest. w farmacji. Tam nie ma żadnych zbrylaczy, utwardzaczy, nie ma żadnych domieszek, to jest 100% proszku pod ciśnieniem sprasowany. Jęczmień też występuje w pastylkach, chlorella jest również w proszku, więc można po prostu dowolność spożywania, jakkolwiek ktoś ma ochotę. Danusiu, są pytania, jak wejść w posiadanie. Zapraszam do mnie. Ale musisz podać. Gdzie, co, jak, telefon, Oczywiście. strona, co? Tak. Gadaj. Zapraszam na moją stronę www.jęczmienbio.pl. Tam w zakładce kontakt macie Państwo do mnie kontakt, ale macie również kontakt do wszystkich osób, które ze mną współpracują. To są naturoterapeuci, dietetycy, osoby, które bardzo dobrze znają ten temat i bardzo dobrze Państwa pokierują. Jeżeli chcecie wybrać kogokolwiek z nich, to wybierzcie spośród swojego rejonu, bo tam jest podane imię, nazwisko, adres, telefon i miejscowość, w której, czy obszar, w którym... A na pewno wszyscy chcą zapytać, a nie wiem, czy nie zapytali nawet, jaki jest koszt miesięcznej na przykład takiej kuracji jęczmieniem? Miesięczny koszt, może powiem tak, inaczej. Przełożę to na szklanki, bo to jest jednego dnia pijemy, innego nie pijemy, jednego więcej, drugiego mniej, więc jedna taka szklanka soku z jęczmienia i chloreli to jest 12,50 dziennie. Więc to nie są duże koszty, tym bardziej, że taki sok z jęczmienia i chlorellę pijemy 2 razy dziennie, zamiast śniadania i zamiast kolacji. Ja tak robię od wielu lat, bo ponad 5 i w ogóle nie czuję głodu. To mi tak zaspokaja ośrodek głodu, że ja do godziny 14-15 wypijam... Czyli od takiego późnego lunchu zaczynasz jedzenie. 4 godziny. I potem kończysz jeść grubo przed snem, zatykając się jęczmieniem, tak? I chlorellą. Tak. No słuchajcie, ale to 4 do 5 to jest taki godzin. żywot świętego Franciszka. Ale ja nie czuję głodu, naprawdę. Ja też nie czuję głodu, ale czuję chęć i łakomstwo. Przeszło mi. Też byłam zawsze... Mnie wieczorem nachodzi. Byłam łasuchem, kochałam słodkie, kochałam mięsko, w ogóle nie wyobrażałam sobie, jak można żyć bez mięsa. Dzisiaj jest to bardzo, bardzo możliwe i absolutnie nie odczuwam potrzeby. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że chlorella i jęczmień, one świetnie na przykład pomagają w rzuceniu palenia, w alkoholizmie. Był temat w zeszłym tygodniu. Więc one naprawdę... co jeszcze? Słodycze. Po prostu nie chce się jeść słodyczy. Ja to ze słodyczy tylko śledzie, także to mnie nie dotyczy. Ja schabowe kiedyś. Ja śledzie, golonka, także wszystkie desery tego typu. Ale słodkie rzeczywiście, nie chce się jeść tego słodkiego. Człowiek nie ma ochoty, poza tym jak kubki smakowe są oczyszczone, to wtedy organizm sam wybiera, co chce jeść. Poza tym bardzo fajnie odświeża nasz mózg. Jeżeli mamy oczyszczony mózg... O matko, przestań, Danka, słuchaj, to tam nie ma już miejsca na Ja nie wiem, będziemy piękne, młode, zgrabne, mądre. Ja nie wiem, słuchajcie, ten świat to w ogóle te babcie zawojują jeszcze bardziej. Beatko, pij.
Pij, kochana, będziesz wyglądała odprasowana. Jesteś piękna, naprawdę, pięknie wyglądasz. Piję, ja piję. Cudnie, Ja piję, cudnie. ale jeszcze można, słuchajcie, wejść w posiadanie tego jęczmienia, wysyłając SMS o treści jęczmień. Tak. Na jaki numer, Danusiu? 502 595 478. Jeżeli do kogoś z Państwa w danym dniu nie odpiszę, wybaczcie, ale lawina po prostu tych SMS-ów, telefonu. Bo to fajna historia. Tak jest, więc czasami mogę Państwa przekierować po prostu do kogoś, żebyście nie byli pominięci, bo bardzo mi zależy na tym, żeby każdy z Państwa mógł wejść w posiadanie tego. Czy wysyłasz też za granicę, bo tutaj Wysyłam ktoś ze Szwecji wszędzie, pyta. tak, wysyłam To jest do tylko kwestia po Australii, prostu przesyłki pewnie. do Australii, do Stanów, wszędzie, gdziekolwiek, ktokolwiek chce. Mhm. Danusiu, przyjeżdżasz do nas z Wybrzeża, więc dziękujemy Ci bardzo za wycieczkę kolejną do Silver TV i pewnie za 2 miesiące spotkamy się i pogadamy o tej części terapeutycznej. A tymczasem zapewnijcie sobie dostawę chlorofilu i całego bogactwa, jaki ma w sobie jęczmień bio, kontaktując się z Danusią.